Leszy. Gniew ducha lasu i cena pychy. Dawno, dawno temu, kiedy lasy były jeszcze nieprzebyte i nieznane, na skraju ogromnej puszczy żyli ludzie, którzy bali się gęstwiny, jak samej śmierci. Po zmroku w lesie rozbrzmiewały dziwne, niepokojące dźwięki. Skrzypienie konarów, pochukiwanie sów, trzask łamanych gałęzi. Niektórzy mówili, że w głębi kniei czai się Leszy, strażnik i duch lasu, który czuwa nad każdym zwierzęciem, drzewem i kamieniem, broniąc ich przed ludźmi, którzy próbują bezcześcić święte ziemię. W tamtym czasie pewien młody myśliwy imieniem Jakub postanowił zmierzyć się z legendą. Jakub słynął ze swojej odwagi i umiejętności tropienia zwierzyny. Mieszkańcy wioski przestrzegali go, aby nie zapuszczał się za granice swojego znanego lasu. Mówili, że Leszy potrafi zmieniać się w różne stworzenia, by zwodzić intruzów i odprawiać ich z powrotem tam, skąd przyszli. Ale Jakub nie chciał słuchać. Wierzył, że to tylko bajki, którymi starsi straszą dzieci, by trzymały się z dala od niebezpiecznych miejsc. W samo południe Jakub wziął swoją najlepszą strzelbę, zabrał zapasy jedzenia i wyruszył w głąb puszczy. Już po kilku krokach las zdawał się żyć własnym życiem, a każdy jego szmer wywoływał dreszcze. Śpiew ptaków cichł, a przedziwna cisza ogarniała gęstwinę, jakby sama przyroda wstrzymywała oddech. Mimo to Jakub szedł dalej, nie zwracając uwagi na ostrzeżenia natury. Jego duma nie pozwalała mu zawrócić. Zanurzył się głębiej w las, a zachodzące powoli słońce sprawiło, że wszystkie drzewa wyglądały identycznie. Wtedy właśnie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Jakub miał wrażenie, że podążają za nim dziwne cienie, które niknęły, gdy tylko odwracał głowę. Co jakiś czas dostrzegał w oddali sylwetkę dużego wilka o niebieskich, niemal ludzkich oczach, który bacznie go obserwował. Jakub przyspieszył kroku, ale za każdym razem, gdy spojrzał za siebie, wilk był coraz bliżej. Nagle z gęstwiny wyskoczyła przed nim potężna sylwetka. To był Leszy we własnej osobie. Był ogromny. Jego ciało porastały mchy i kora, a rogi niczym u potężnego jelenia sterczały z jego głowy. W jego oczach płonął ogień starych drzew, głębszy niż najciemniejsze lasy. Jak śmiesz wkraczać na moje ziemię? Zagrzmiał Leszy głosem, który zdawał się echem tysiąca szeptów lasu. Jakub, choć przerażony, wyprostował się i rzekł: przyszedłem tu, by polować. Nikt nie zabroni mi wstępu do lasu. Nie wierzę w wasze zabobony i klątwy. Leszy patrzył na niego przez długą chwilę, jakby chciał ocenić, czy młodzieniec wart jest więcej niż jego duma. W końcu przemówił spokojnie, choć w jego głosie wciąż drgała groza. Każdy, kto wkroczy na moje ziemię bez mojej zgody, poniesie konsekwencje. Chcesz łowić w moich lasach? Zatem spróbuj. Lecz pamiętaj, że nigdy nie znajdziesz drogi powrotnej, jeśli nie oddasz czegoś w zamian. Jakub zignorował ostrzeżenie i strzelił w kierunku Leszego, ale jego kula zaledwie musnęła powietrze. Leszy zmienił się nagle w mgłę, a potem w setki ciemnych ptaków, które rozproszyły się po lesie. Myśliwy poczuł, że coś dziwnego dzieje się wokół niego. Z każdą minutą drzewa gęstniały, ścieżki zacierały się, a znajome punkty orientacyjne znikały. Godziny mijały, a Jakub błądził w coraz gęstszym lesie. Jego oddech stawał się coraz szybszy, serce waliło jak oszalałe. Nagle usłyszał dźwięk dzwonków, dźwięcznych i hipnotyzujących. Gdy podążył za nimi, zobaczył młodą kobietę w białej szacie, która tańczyła w blasku księżyca, otoczona kręgiem wilków i sów. Jakub podszedł do niej, przekonany, że to ktoś, kto zna drogę do domu. Kim jesteś? Zapytał. Kobieta spojrzała na niego oczami tak mrocznymi jak nocne niebo, a jej usta ułożyły się w tajemniczy uśmiech. Jestem duchem lasu, odpowiedziała. Leszy nie pozwala obcym odejść z pustymi rękami. Skoro go obraziłeś, będziesz musiał zapłacić. Jakub próbował ją chwycić, ale w ułamku sekundy kobieta rozmyła się w mgłę, a po chwili usłyszał tylko jej szept. Musisz odnaleźć serce lasu i ofiarować coś, co jest dla ciebie najcenniejsze. Tylko w ten sposób odzyskasz wolność,
Wiedział, że nie ma wyboru. Ruszył więc w kierunku wskazanym przez echo szeptu, choć jego serce ściskał lęk. Droga była pełna pułapek, a las zdawał się bawić jego bezradnością. Co chwilę napotykał na powalone drzewa, dzikie węże i ostre kolce, które kaleczyły mu dłonie. W końcu dotarł do miejsca, gdzie las otworzył się na małą polanę. Pośrodku niej rosło ogromne drzewo, stare i majestatyczne, którego pień pulsował niczym bijące serce. Jakub podszedł bliżej, przyciągany dziwną siłą. Kiedy dotknął drzewa, usłyszał głos Leszego, który przenikał jego myśli. Oddaj to, co dla ciebie najcenniejsze. Inaczej zostaniesz tu na zawsze. Jakub spojrzał na swoją broń. Dar od ojca. Symbol siły i umiejętności, który zawsze dawał mu pewność siebie. Wiedział, że jest to rzecz najbliższa jego sercu, a bez niej będzie czuł się bezbronny. Z bólem serca położył strzelbę u stóp drzewa, a ziemia pochłonęła ją niczym łakomy potwór. Nagle wszystko ucichło. Las rozstąpił się przed nim, a wśród drzew pojawiła się ścieżka prowadząca do wyjścia. Jakub poczuł, jak opuszcza go ciężar i bez wahania ruszył przed siebie. Choć czuł ulgę, w jego sercu pozostał niepokój. Wiedział, że las przyjął jego ofiarę, ale stracił coś, co było jego częścią. Po powrocie do wioski, Jakub nigdy już nie wkroczył do lasu. Stał się człowiekiem milczącym, jakby coś zostało mu odebrane na zawsze. Mieszkańcy widzieli, że jego oczy stały się inne, jakby skrywały tajemnicę, której nie potrafił nikomu wyjawić. A kiedy pytano go, co zobaczył, tylko potrząsał głową i szeptał: nie drażnijcie Leszego. Strażnik lasu zawsze domaga się zapłaty. Od tamtej pory każdy wiedział, że Leszy istnieje naprawdę, a jego las jest świętym miejscem, do którego należy podchodzić z respektem. Nikt już nie śmiał wchodzić do jego głębin bez ważnej przyczyny. Szeptano, że Leszy potrafi zagubić człowieka w gęstwinach, jeśli uzna go za intruza, że zmienia ścieżki i sprawia, że znajome miejsca stają się obce. Czasem, gdy wiatr huczał między drzewami, starsi mawiali, że to Leszy przemawia, ostrzegając ludzi przed zbytnią ciekawością. Czuwa nad lasem, troszcząc się o każdą roślinę i zwierzę. Zawsze gotów stanąć w obronie swojej ziemi przed tymi, którzy nie okazują jej należnego szacunku.